Czy wiesz, że świadkowie Jehowy mogą mieć piękną, białą suknię ślubną z trenem i welonem, ale nie mogą zrobić przywitanie chlebem i solą? Albo że mogą wypić szampana na weselu, ale oficjalnych toastów już wznieść nie można? Co jeszcze jest zakazane na ślubie świadków Jehowy, a co zaskakująco dozwolone? Dziś odkryjemy te wszystkie niespójności i paradoksy. Cześć, witam w kolejnym odcinku Światusów. Dostaliśmy od Was mnóstwo pytań o to, jak wyglądają śluby i wesela świadków Jehowy. Postanowiliśmy więc zebrać całą wiedzę w jednym miejscu. Jesteście gotowi na zaskakujące odkrycia? Ja jestem Sara i razem z mężem Edwinem prowadzę kanał Światusy, na którym omawiamy materiały propagandowe takich grup jak np. Świadkowie Jehowy i staramy się pokazać, jak te treści mogą manipulować odbiorcami. A jeśli Ty chcesz opowiedzieć swoją historię lub podzielić się swoją wiedzą jako specjalista, wejdź na naszą stronę światusy.pl i wypełnij formularz kontaktowy. PS bardzo chętnie pogadamy z archeologiem albo historykiem na temat roku 607 Świadków Jehowy. Zanim nastanie ten wyjątkowy dzień ślubu, trzeba się zaręczyć i zaplanować uroczystość. Z tej części materiału dowiecie się, czy świadkowie mają nauki przedmałżeńskie, czy na ślub można zaprosić osoby, które nie są świadkami Jehowy i co, gdy któreś z przyszłych młodych zostanie wykluczone tuż przed ślubem. W materiałach organizacji pod hasłem Narzeczeństwo znajdziemy kilka rad. Dotyczą one w dużej mierze przypomnień, aby zachować czystość przed ślubem. W jednej z publikacji napisano tak. Czy w Waszej okolicy jest przyjęte, że dwoje ludzi nie będących małżeństwem trzyma się za ręce, całuje lub obejmuje? Nawet gdyby tak było, przed podjęciem ostatecznej decyzji o małżeństwie nie należy sobie pozwalać na takie wyrażanie uczuć. Nie dopuśćcie do tego, by wymiana czułości skończyła się nieczystością lub rozpustą. Serce jest podstępne, to też uczynicie mądrze, gdy nie będziecie przebywali sam na sam w mieszkaniu, zaparkowanym samochodzie lub w innym miejscu, które stwarzałoby pokusę do niewłaściwego postępowania. Tutaj mowa o zaparkowanym samochodzie i co ciekawe, my kiedyś z Edwinem jechaliśmy sami samochodem, wyjeżdżaliśmy z lasu i potem starszy zboru trochę się nas pytał, czy jest okej, ale byliśmy zaręczeni i wtedy to wystarczyło. Dobra, i w ogóle odnośnie tego cytatu, to miałam nawet pochwalić świadków, bo w dalszej części tego samego artykułu zachęcają zakochanych do przedyskutowania takich kwestii jak gdzie będą mieszkać, czy planują dzieci, ile planują dzieci, kto będzie pracować zawodowo. I teraz zastanawiam się, czy skoro chciałam ich za to pochwalić, to czy nie odezwało się we mnie dawne odświadkowanie? Bo czy te kwestie to nie są takie, które powinno się ustalić dużo wcześniej, a nie w momencie narzeczeństwa, gdy zaczyna się planować ślub? Nie wiem, chętnie poczytam o Waszej perspektywie. U świadków nie ma czegoś takiego jak nauki przedmałżeńskie. Jedynie, jeśli para chce mieć religijne przemówienie na sali królestwa, i o tym Wam zaraz opowiem, to wtedy na krótko przed ślubem taka para ma się spotkać z mówcą, którego sobie wybrała lub który został im przydzielony. No i on ma dopytać, czy nie stoi nic na przeszkodzie w kontekście dochowania czystości. Ale tak serio, między nami, w momencie, gdy masz popłacone zaliczki, kupione stroje, wesele za 2 tygodnie, to chyba tylko ktoś, kto lubi się sabotażować, przyznałby się, że do czegoś doszło. Niemniej jednak może tak się zdarzyć lub, co bardziej prawdopodobne, ktoś może gdzieś kogoś przyłapać na czymś. No i co wtedy? Co gdy narzeczeni lub jedno z nich zostałoby wykluczone tuż przed ślubem? No niestety na taką uroczystość nie mogliby przyjść świadkowie Jehowy. Nie mogłaby się również odbyć religijna ceremonia na sali królestwa. Z tego co wiem, to w takich skrajnych sytuacjach, a zwłaszcza gdy ktoś ma znajomości w zborze, to raczej stosuje się takie delikatne upomnienie, czyli tak po łapkach tylko dostaniesz, a nie oficjalne wykluczenie. Świadkowie, podobnie jak inni ludzie, również lubią się bawić, a gdy żony starszych już kupiły kreację i zarezerwowały termin na włosy i paznokcie, to po co to odwoływać? Oczywiście ja tu się nie powołuję na oficjalne materiały, bo przecież Duch Jehowy nie mógłby znieść grzesznika w zborze. Ale z Waszych opowieści i tego, co sama widziałam, wiem, że ten duch jest w stanie naprawdę wiele znieść. No a co z gośćmi? Czy można zaprosić tak zwane osoby niewierzące? Swoją drogą dzisiaj rozwala mnie, jak świadkowie przyklejają łatkę niewierzących tym, którzy nie są świadkami Jehowy. A przecież często mają w swoich rodzinach osoby bardzo wierzące i gorliwe. Więc jeśli o to chodzi, to nie ma oficjalnego zakazu. Jednak młodzi w myśl strażnicy powinni kierować się tą myślą. Zapraszając niewierzących krewnych i znajomych, młodzi niewątpliwie będą się kierować rozsądkiem, jeśli chodzi o ich liczbę i dadzą pierwszeństwo tym, którzy są z nami spokrewnieni w wierze.
Niektórzy wolą zaprosić świeckich znajomych i niewierzących krewnych raczej na przemówienie okolicznościowe niż na przyjęcie. Dlaczego? Otóż tacy goście stwarzali czasami na uroczystości weselnej tak kłopotliwe sytuacje, że bracia i siostry uznawali, iż nie mogą tam dłużej pozostać. Czyli można zapraszać takie osoby, ale dobrze je traktować jako dodatek, czyli jak wam starczy miejsca na sali weselnej, przynajmniej tak to zrozumiałam. Czy widzieliście, że zapraszanie na przemówienie okolicznościowe ma drugie dno? Chodzi o to, by ludzie zachwycili się atmosferą na sali królestwa. Świadkowie tak sobie w głowie marzą, oni mają taką wizję, że ta, z reguły przynajmniej w naszych warunkach, katolicka rodzina, która przyjdzie na to przemówienie na salę królestwa, no to będzie porównywać niesamowitą ceremonię świadków do kościelnych uroczystości. Oczywiście in plus na świadków Jehowy. Powiem wam tak, to jest tylko w głowie świadków. Jak wreszcie poszłam na ślub kościelny, tak świadomie, już nie byłam skażona organizacją i pozwoliłam sobie faktycznie tego posłuchać, co tam się dzieje, a nie tylko ojejku, żebym tylko nie wstała, jak wszyscy wstają. I posłuchałam tego sobie tak na serio. No to brał mnie pusty śmiech na te niby niesamowite ceremonie świadków Jehowy. A czy zauważyliście, że według organizacji nieświadkowscy goście stwarzali kłopotliwe sytuacje, czyli mówiąc wprost, uznali, że jesteście buraki, pijaki i nie potraficie się zachować. A co z zapraszaniem gości singli, z tak zwaną osobą towarzyszącą? No i tu wam powiem, że mam spory zgryz, bo w publikacjach, ani w ogóle też na zagranicznych forach nie znalazłam żadnej informacji na ten temat. Jednocześnie te 15 lat temu, gdy planowaliśmy nasze wesele, któryś ze starszych lub nadzorca obwodu, nie wiem, nie pamiętam, na pewno jakiś usługujący, zasugerował, że takie wydarzenie to jest praktycznie randka, czyli zapraszamy małżeństwa, wiadomo, ewentualnie osoby, które są już narzeczonymi i planują ślub. Tu bierzemy pod uwagę to, jak świadkowie podchodzą do randek. My przyjęliśmy, że no taki singiel, osoba samotna, nie należy mu się towarzystwo osoby towarzyszącej, bo to by właśnie była randka i my byśmy propagowali takie podejście. No i ta osoba, która to powiedziała, twierdziła, że to było takie zalecenie, ale teraz wydaje mi się, że jednak wyszedł przed rydwan Jehowy, bo ja nigdzie nie mogę tego znaleźć. Wtedy jednak mu zaufaliśmy. Byliśmy też bardzo fanatycznymi, młodymi świadkami bez doświadczenia życiowego. No po prostu ta argumentacja do nas trafiła. Jednocześnie kilka lat później widziałam, że świadkowie zapraszali swoich przyjaciół z osobami towarzyszącymi, więc jak jest naprawdę, nie wiem. Napiszcie proszę, jak było u was. U świadków również nie jest zakazany ani wieczór panieński, ani kawalerski. Nie znalazłam informacji o oficjalnych publikacjach. Ja w swoim czasie nie chciałam wieczoru panieńskiego, bo mi sumienie nie pozwalało, a w tym samym czasie mój mąż bawił się w najlepsze. Teoretycznie takie imprezy powinny się wpisywać w pozostałe świadkowskie zabawy. Czyli wszystko powinno być godnie, nie powinno się nadużywać alkoholu i nie powinno się sprośnie żartować. No a jak to jest w praktyce? W praktyce to wam powiem, że w głowie mi się nie mieści, jak wyglądały te wieczory. Oczywiście to jest znów dowód anegdotyczny i tylko wspomnienia z wieczorów, na których był Edwin oraz jego przyjaciele. Fakt, nie było, nie wiem, jakichś stripteaserek, ani akcji związanych z seksem. Za to zdecydowanie było za dużo alkoholu i różne skutki uboczne, często żenujące, z jego udziałem. Po jednym z wieczorów następnego dnia chłopaki, mocno skacowani, ledwie dychali na zebraniu, ale oczywiście pojawili się na strażnicy, rozsiewając woń przytrawionego alkoholu. A teraz pora na tradycyjne podziękowania dla naszych patronów i wspierających. To dzięki wam możemy tworzyć coraz lepsze odcinki. Swoją drogą, jeśli prowadzisz firmę i chciałbyś dotrzeć do naszej wyjątkowej widowni, jedynej w swoim rodzaju, daj znać. Mamy mnóstwo kreatywnych pomysłów na niestandardowe współprace. A wszystkim naszym widzom jeszcze raz dziękujemy. To naprawdę dzięki wam te odcinki mogą powstawać. Okej, mamy zaproszonych już gości na wesele, nawet tych niewierzących światusów, no to pora na ślub. A jeśli chodzi o zaślubiny, to świadkowie mają jedną główną zasadę. Musi być legalnie. No i tak, w jednych krajach taka uroczystość może odbyć się gdziekolwiek, a udzielającym ślubu może być na przykład starszy zboru. Ale w Polsce musimy respektować polskie prawo. Więc świadkowie po prostu zabierają ślub cywilny w urzędzie lub w innym miejscu, które spełni wymogi urzędu. Czyli tak, może to być ślub w plenerze, jeśli się zapewni odpowiednie tutaj stanowisko dla urzędnika. Każdy, kto był na takim ślubie cywilnym, to wie, że cała akcja trwa około 15 minut i po sprawie. To, czy kobieta przejmie nazwisko męża, to jest też raczej decyzja osobista. Ja się osobiście nie spotkałam z przypadkiem pozostania przy swoim,
Chyba znam jeden przypadek łączonego nazwiska. Ale znów nie znam wszystkich świadkowskich par w Polsce, więc śmiało piszcie, jakie są wasze doświadczenia. Czy po ślubie będzie się odbywać wesele? No to już sprawa młodych i do tych zwyczajów weselnych zaraz przejdziemy. Nie trzeba decydować się za to na przemówienie na sali królestwa, ale szczerze nie spotkałam się z opcją, żeby ktoś z tego zrezygnował. Świadkowscy goście nawet raczej są gotowi zrezygnować z wizyty w USC, no ale przyjdą na salę na wykład, no bo to jest ważniejsze, wiadomo, no nie? Sam wykład trwa około pół godziny, w czasie jego trwania mówca skupia się na tradycyjnej roli męża i żony oraz tego, by Jehowa był obecny w życiu małżonków. Ponieważ w Polsce składa się już przysięgę w urzędzie, to dodatkowa przysięga na sali jest opcjonalna i brzmi ona tak. No, pan młody mówi: ja, Edwin Kozub, oświadczam, że wziąłem sobie ciebie, Sarę Kozub, za prawowitą żonę i że zgodnie z wyłuszczonym w Piśmie Świętym prawem Bożym obowiązującym chrześcijańskich mężów będę cię kochał i otaczał troskliwą opieką, dopóki będziemy oboje żyć na ziemi w obrębie boskiej instytucji małżeństwa. A panna młoda mówi: ja, Sara Kozub, oświadczam, że wzięłam sobie ciebie, Edwinie Kozubie, za prawowitego męża i że zgodnie z wyłuszczonym w Piśmie Świętym prawem Bożym obowiązującym chrześcijańskie żony będę cię kochać i troszczyć się o ciebie oraz darzyć głębokim szacunkiem, dopóki będziemy oboje żyć na ziemi w obrębie boskiej instytucji małżeństwa. Czy widzicie różnicę w tych przysięgach? Bo w sumie mają się kochać, troszczyć się o siebie, okej, ale mąż nie musi szanować żony. Ale mają otaczać opieką. Aha, to taki barter. On jej opieka, ona mu szacunek. Okej, dajcie znać, co o tym myślicie. Pytaliście się też, czy ślubu może udzielić osoba z innej religii. No wiadomo, że nikt nie sprawdza wyznania urzędnika w USC i nie ma to znaczenia. Ale na sali królestwa musi być starszy zboru, a nie na przykład ksiądz albo jakiś szaman. Po wykładzie albo para udaje się na wesele, albo rozmawia jeszcze chwilę z gośćmi, przyjmuje życzenia i prezenty. Bo prezenty można jak najbardziej przyjmować. Ktoś zapytał, czy skoro świadkowie nie obchodzą świąt i nie dają sobie prezentów z tych okazji, to czy wypada im dać prezent na ślubie? Jak najbardziej i najprawdopodobniej bardzo się z tego powodu ucieszą. Słuchajcie, prezenty są tylko z okazji świąt religijnych i okolicznościowych i to nawet wtedy świadkowie najprawdopodobniej przyjmą od was prezent, po prostu wam nie dadzą prezentów, a śluby się nie liczą. Jeśli chodzi o prezenty, to po prostu warto dostosować się do miejscowych zwyczajów, tego, co tam aktualnie jest modne, bo ja brałam ślub 15 lat temu, więc też się te czasy zmieniły, lub ewentualnie życzeń pary młodej. I może być tak, że taka para młoda zaznaczy na zaproszeniu, że na przykład nie chce kwiatów albo coś w podobnym stylu. I tu naprawdę nie różni się to od standardowych wesel. No i jeszcze jedna rzecz. U katolickich par, przynajmniej z tego co wiem, u katolickich, może w prawosławiu też to jest, nie wiem, odbywa się coś takiego jak błogosławieństwo od rodziców. I jeśli dobrze kojarzę, to się odbywa przed opuszczeniem domu przez parę młodą, zanim pojadą do kościoła. Osobiście nigdy w tym nie uczestniczyłam, więc tutaj bazuję po prostu na waszych opowieściach i zdjęciach z internetu. U świadków oczywiście tego nie ma. No i nie ma też żadnej alternatywy, nie ma takiego zwyczaju w ogóle. Ani też żadnej innej formy symbolicznego pożegnania się z rodzicami. Zanim przejdziemy do wesela, to jeszcze chwilę poświęćmy na to, co tygryski lubią najbardziej, czyli na stroje. Nie na stroje, tylko na stroje. W sensie nie, że na krzyż, tylko na wiem, ziomuś. Bo też wesela są często jedyną okazją do potańczenia, ale nie w stylu dirty dancing, czyli raczej grzecznie. Ojdana, odstaw, dostaw, obrót, typowy taniec weselny. Dostałam wiadomość, że jedna z was poszła na wesele świadków jako tak zwana niewierząca, no i była zaskoczona, że goście ze strony organizacji nie tańczyli z nimi i raczej trzymali się z daleka. Z jednej strony nie ma jakichś zakazów, by nie rozmawiać z niewierzącymi, ale z drugiej nie zdziwiło mnie to. Wspomnieliśmy już, że niektórzy świadkowie ograniczają liczbę gości ze świata, bo ci niby nie potrafią się zachować. To jedno. A drugie, cóż, świadkowie zwyczajnie trzymają się razem i wybierają swoje towarzystwo. Moim zdaniem to dość dobrze oddaje jak zamkniętą, chociaż przecież jednocześnie wysoce funkcjonującą grupą są świadkowie Jehowy. Okej, wspomniane tu atrakcje powiedzmy, że zależą od sumienia młodych, od zwyczajów w danym kraju, od tego, co po prostu ci młodzi lubią robić. Ktoś może zrobić po prostu sobie obiad dla znajomych i grać w planszówki i też być świadkiem Jehowy i to będzie okej. Ale co będzie takim wielkim co nie przejdzie w naszym polskim weselnym klimacie? Zacznijmy od początku.
Po wyjściu z urzędu czy sali królestwa nie rzuca się w młodych niczym, ani ryżem, ani płatkami róż, ani monetami, ani konfetti. Powitanie chlebem i solą odpada. Rzucanie kieliszkami też nie. Jakiekolwiek toasty nie wchodzą w grę. Lepiej więc nie wyskakuj przy rosole na głos z hasłem za zdrowie młodej pary wypijmy. No chyba, że macie swój światusowy stolik i robicie to po cichu. Nie śpiewa się też 100 lat, ani nie krzyczy gorzko, gorzko. Chociaż z tym ostatnim znowu mam zgryz i wątpliwość, bo inne tu wymienione rzeczy, na przykład toast, czy to rzucanie konfetti, no to są zwyczaje skreślone przez pogańskie pochodzenie. Ale jeśli chodzi o gorzko, gorzko, no to ja nie znalazłam na ten temat informacji. Według słownika języka polskiego przysłówek gorzko, który na weselach jest używany jako zachęta do tego, by państwo młodzi się pocałowali, po prostu odnosi się do smaku wódki i pocałunek mają osłodzić. Chyba byłam na jednym weselu, odkąd odeszłam, no i wtedy mogłam to pośpiewać, ale to się rzadko zdarza. Tak więc to nie pocałunek jest gorzki, a wódka, która dzięki pocałunkowi ma bardziej smakować. Być może więc w innych rejonach świadkowie śpiewają gorzko, gorzko, ale ja osobiście się z tym nigdy nie spotkałam, więc jestem ciekawa waszych komentarzy. Co ciekawe, chociaż toasty odpadają, to każde świadkowskie wesele zaczynało się od rozdania szampana w oczekiwaniu na parę młodą. I ja dzisiaj widzę tę nieścisłość. Tort i obrączki z pogańskim pochodzeniem są okej, ale taki toast już nie. No i wiecie, rozumiecie jak to było, wszyscy stali z tym szampanem i czekali, nie wiem, na jakiś znak, że można pić, zamiast po prostu wypijmy za zdrowie młodej pary. No to jakieś dziwne to jest, teraz tak na to patrzę. No i pamiętajcie, jeśli pójdziecie na takie wesele, najprawdopodobniej na samym początku ktoś zostanie wyznaczony do powiedzenia modlitwy. Spokojnie, to nie jest wyznaczony ktoś losowo, tylko wcześniej to się ustala. Tak jakby cała impreza podobała się Jehowie. Ciekawie to potem wygląda, jak już nad ranem goście w sani mocno wskazującym przytaczają się z kąta w kąt. Zawsze się zastanawiam, czy Jehowie też się to podoba. Bo ci przytaczający się goście to niekoniecznie są ci, co mieli się źle zachowywać, niewierzący, czyli światusy. Pytaliście też o poprawiny, no i znów, powtarzam się, to jest kwestia młodych, ich budżetu i preferencji. My na przykład poprawiny mieliśmy bardzo opłacalnie wynajętą salę i chociaż wymagało to od nas i naszej rodziny dużo pracy, no to nasze poprawiny były trochę taką otwartą imprezą dla gości weselnych i reszty znajomych ze zboru, których nie mogliśmy zaprosić na samo wesele. No to taka trochę domówka wyszła. A co po ślubie? Nie mam tu na myśli nocy poślubnej, a rocznicę ślubu. Co jak wielu z was zauważyło, znów pokazuje niespójne podejście świadków Jehowy. Urodziny, czyli rocznica narodzin, są B. Ale rocznica ślubu dozwolona i często obchodzona w gronie przyjaciół lub nawet robi się z tej okazji huczne imprezy. Taki temat pojawił się nawet w pytaniach czytelników w latach 90. No i na początku strażnica wyjaśnia, że nikt nie musi nic obchodzić. Jednak niektórzy decydują się obchodzić rocznicę ślubu i to jest jakby okej. A urodziny? Nasze? Albo chociaż urodziny Jezusa, czyli Boże Narodzenie? No, chociaż świadkowie mniej więcej do lat 20. ubiegłego wieku obchodzili te dni, to potem podobno dojrzali duchowo. Jezus nie urodził się 25 grudnia, a poza tym nigdzie nie każe się obchodzić urodzin Jezusa. Uwaga, nie zakazuje się też ich świętować. A i nie kojarzę w Biblii jakiegoś fragmentu, nie wiem, o Sarze i Abrahamie, Izaaku i Rebece, Racheli i Jakubowi i ich rocznicach ślubu, czyli też nie kazano obchodzić rocznic ślubu. Ostateczny argument jest taki, że rocznica ślubu to jest taka osobista decyzja i w ogóle ślub jest bardzo ważny i dojrzały chrześcijanin będzie miał ważne argumenty przeciwko urodzinom. Ja tak sobie osobiście myślę, że oni chyba nie chcieli zabierać tej jednej rzeczy, którą i tak mogą tylko małżeństwa świętować, więc już jest limitowana. Ale na pewno jest to ciekawa kwestia do poruszania w dyskusjach ze świadkami. I tak dotarliśmy do końca naszego przeglądu wesel i ślubów u świadków Jehowy. Jak widzicie, rzeczywistość jest pełna paradoksów. Niektóre zwyczaje są surowo zabronione ze względu na pogańskie pochodzenie, podczas gdy inne, równie pogańskie, są całkowicie akceptowane. To pokazuje, jak organizacja sama decyduje, co jest złe, a co dobre, często bez spójnej logiki. Jeśli masz świadków w rodzinie lub zastanawiasz się, czy pójść na ślub, mamy nadzieję, że ten odcinek pomógł Ci lepiej zrozumieć, czego się spodziewać. A może sami byliście świadkami i macie swoje historie ślubne do opowiedzenia? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach.
Pamiętajcie też o naszym konkursie. Napiszcie, jakie piosenki według Was byłyby zakazane na weselu Świadków Jehowy, dodając hashtag piosenka. Przypominamy, że wśród komentujących subskrybentów wybierzemy 2 osoby, które otrzymają książki z naszej światusowej biblioteki. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, koniecznie zostaw łapkę w górę i koniecznie subskrybuj nasz kanał, by nie przegapić kolejnych materiałów demaskujących manipulacje Świadków Jehowy i innych grup religijnych. Po prawo znajdziesz rozmowę z Jackiem Siwkiem, po której do tej pory się zbieram, dosłownie mi mózg rozwalił. A po lewo masz odcinek o poście, tak w temacie nadchodzącej Wielkanocy, o tym, jak podchodzą do tego świadkowie i inne religie. Dziękujemy za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku Światusów. A może następnym razem opowiemy o skomplikowanej relacji świadków z alkoholem? Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki temat. Cześć!